Nazywam się Jerzy Gara, mieszkam w Kłodzku i w Kłodzku prowadzę ośrodek. Ośrodek funkcjonuje już od 2010 roku, natomiast jeżami zajmuję się już troszkę dłużej, bo od 2007 roku. Wtedy pojawiły się moje pierwsze jeże, które trafiły pod moją opiekę. No i po odchowaniu wypuszczone zostały na wolność, no i tak zostało do dzisiaj, czyli co roku jakieś jeże trafiają, opiekuję się, leczę i wypuszczam na wolność. W ciągu dnia, czyli od rana do wieczora, to bywa tak, że jest tych telefonów od 15 do 30 nawet, nie? Czyli mogę powiedzieć, że mnóstwo ludzi jest zainteresowanych i mnóstwo ludzi dba o to, żeby po prostu tym jeżom było dobrze. Czyli w momencie, kiedy znajdują jeża, no nie próbują go gdzieś tam przenieść pod krzaki, zostawić, tylko spróbują się dowiedzieć, czy to jest w porządku, czy tak się powinien jeż zachowywać, czy trzeba coś zrobić, a jak można, to co trzeba zrobić, żeby temu jeżykowi pomóc. W związku z tym wszyscy jak gdyby jesteśmy bardziej wrażliwi na dobro tych zwierząt. No, tym bardziej, że jeże są popularne, bardzo lubiane przez ludzi, nie kojarzą się z różnych bajek, w związku z tym też ludzie dbają o nich. W zasadzie jeż jest zwierzęciem nocnym i każdy pobyt tego jeża w dzień na jakimś otwartym terenie, na trawniku, takiego jeża, który leży czy porusza się bardzo słabo, to jest już taka czerwona lampka, czyli coś jest z tym zwierzakiem nie tak. Jedyny wyjątek to są samice, które wychowują młode. One mogą po prostu w ciągu nocy zebrać za mało pożywienia, żeby karmić swoje maluchy. W związku z tym taka samica może wyjść na zewnątrz w środku dnia, ale wtedy ona jest aktywna, ona po prostu chodzi energicznie, szuka jedzenia, zjada coś, prawda? To od razu widać, że to jest jeż, który jest w pełnej kondycji. Natomiast każdy, który leży na słońcu, który się przewraca, który idzie takim chwiejnym krokiem, to jest jeż, któremu prawdopodobnie trzeba koniecznie nawet udzielić pomocy. W lecie takiego jeża trzeba by było po prostu jak najszybciej zabrać, włożyć do jakiegoś pudełka. Najczęściej w momencie, kiedy jeż jest osłabiony, wytraca temperaturę i przyjmuje temperaturę ciała taką, jak ma zewnętrzną. Czyli powiedzmy nawet jak jest ciepło, to on będzie miał 25 stopni Celsjusza. Dla much to już jest sygnał, że ten jeż nie żyje. W związku z tym składają na nim mnóstwo jaj, tysiące tych jaj. Z tego wylęgają się larwy i wbrew obiegowej opinii te larwy nie zjadają tylko martwej tkanki, ale jak nie mają martwej, to będą zjadały delikatną, żywą tkankę. Czyli te larwy, robaczki wchodzą do oczu, do uszu i wyjadają po trochu. Czyli musimy temu zapobiec. Nie? Czyli jak widzimy jeża, który wyleguje się na słońcu, to znaczy, że jest wyziębiony, trzeba go zabrać, obejrzeć, czy już tych jaj nie ma. Jak są, to wyczyścić. Trzeba go włożyć do pudełka, przykryć powiedzmy sobie moskitierą czy firanką gęstą, żeby po prostu tam nic nie leciało. No i można zacząć jakieś akcje ratunkowe, czyli można włożyć butelkę z ciepłą wodą, można zrobić taki roztwór nawadniający, czyli wodę z miodem i z szczyptą soli, podawać mu do pyszczka, żeby po prostu go troszeczkę doprowadzić do jakiejś kondycji. Natomiast w zimie to jest zupełnie inna bajka, bo zimą najczęściej jeże, które wychodzą, to wtedy, kiedy kończy im się zapas tłuszczu, czyli powiedzmy sobie albo jeż za mało tego zapasowego tłuszczu zgromadził jesienią, albo znalazł sobie kiepską kryjówkę i bardzo dużo tego tłuszczu zużył na utrzymanie temperatury ciała. I wtedy, kiedy się ona kończy, to jest już instynktowne wybudzenie tego jeża i jeż wychodzi i szuka jedzenia.
no bo nic innego nie zostaje. Kiedy jest z kolei mróz, śnieg, to nie ma szans, żeby znaleźć, czyli takiego jeża koniecznie trzeba zabrać do ciepłego pomieszczenia, przygotować mu tam jedzenie, pić się, ogrzać i po jakimś czasie, jak on się już naje, powiedzmy sobie po 2-3 tygodniach, można go zahibernować. No ale do tego trzeba mieć z kolei pomieszczenie, w którym będzie chłodno. A jak nie, to zostanie z nami do wiosny i wiosną można wypuścić. Ja miałem takiego jeża, który miał praktycznie całą skórę jak pancerz, twardą, bo były i jakieś grzyby na tym, nie wiadomo co. I tego jeża przez 3 miesiące praktycznie co drugi, co trzeci dzień trzeba było kąpać, zdzierać tą skórę, smarować, czyścić. To ciężko go było wypuścić na wolność, nie? No bo to jak już prawie taki dobry przyjaciel był, także tutaj no nie ma. W tej chwili jest mi troszkę łatwiej, może dlatego, że mam sporo takich znajomych, którzy mają takie ogrody, czy powiedzmy sobie pasieki, gdzie jest dużo miejsca, gdzie to jest gdzieś na skraju jakiejś miejscowości, gdzie nie ma jakiegoś ruchu większego samochodowego, czyli ja jestem no, taki trochę spokojniejszy. Tym bardziej, że ci ludzie jeszcze dokarmiają, w razie czego takie jeże i są w miarę bezpieczne. Czyli no, można tu przy okazji powiedzieć, że dokarmianie w mieście takich jeży no, w dużym stopniu zmniejsza zachorowalność na takie problemy, czyli na te pasożyty wewnętrzne. Natomiast innym problemem to jest na przykład pogryzienie przez psa bardzo często, to jest uszkodzenie przez podkaszarkę, bo ludzie wykaszający taką wysoką trawę nie są w stanie zobaczyć, że tam gdzieś akurat jeż sobie spędza dzień. Poparzenia, czy w wyniku wypalania traw, powiedzmy sobie, czy jesienią to jest tak, że gromadzi się liście, czy jakieś tam gałęzie do wypalenia, natomiast nie robimy tego od razu. W ciągu nocy tam chowa się jeż, bo stwierdza, że to jest idealne miejsce, a ktoś przychodzi, podpala i ten jeżyk po prostu cierpi tam. No i trafiają te jeże, udaje się uratować część z nich, także ma to sens. To znaczy bywa męcząca, zwłaszcza wtedy, kiedy tych jeży jest bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza młodych jesienią, bo no nie da się ukryć, że młode jeże są bardzo ruchliwe i sprzątanie to jest no niezły horror, bo wszystko wygląda jak miszmasz. Natomiast no, to jest zajęcie i to daje po prostu jakąś tam radość i rozrywkę, także nie można tego traktować jako ciężką pracę, choć można się zmęczyć. Bywa różnie, bywają ludzie nieprzyjemni, bo natychmiast trzeba gdzieś tam pomóc i dzwonił pan z Warszawy, no przecież macie fundację, pieniądze bierzecie, a jak przyjdzie do pomocy, bo ja mówię, gdzie można tego jeża odwieźć, nie z kim się skontaktować w Warszawie, żeby mógł mu pomóc. Nie, jego to nie interesuje, trzeba natychmiast przyjść i tego jeża zabrać, bo on go znalazł i chce mu pomóc. No. Ale większość to jest telefonów od ludzi, którzy są bardzo mili i przyjaźnie nastawieni, którym zależy na tym, żeby po prostu jeżykowi pomóc.